Krzyś za każdym razem, gdy się budzi, jest uśmiechnięty. Ja nie znam drugiego takiego dziecka. Jest takim pieszczochem, bardzo wesołym dzieckiem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że dzieci z zespołem Downa są takimi profesorami miłości. I to jest prawda. Jestem Monika. A ja Karol. A oto nasz Krzyś. Lekarz mówił wtedy tylko do mnie, tak jakby mąż nie istniał. Mówił, że mam wybór. Niestety rozmowa zmierzała w tym kierunku, żeby się pozbyć problemu, że to jest humanitarne. Jeśli się zdecyduję na terminację, to jest to oczywiście w świetle prawa. Nikt nie mówi wprost, że to aborcja, tylko terminacja ciąży. To takie rozdwojenie jaźni jak dla mnie. Zabić swoje dziecko, po czym zrobić mu pogrzeb i jeszcze dostać za to pieniądze z urzędu. Nie ma przy tej sytuacji psychologa, mimo że napisano, że takiej porady nam udzielono. Na początku był to dla nas szok. Stoi się przed czymś niewiadomym, a człowiek boi się tego, czego nie zna. Szok trwał, dopóki Krzyś nam się nie urodził i nie zderzyliśmy się z tym fizycznie. Gdy przyszedł na świat, wszystkie problemy z tym związane odeszły. Trzeba się było szybko otrząsnąć. Przestaliśmy się bać, że to jest wielkie zagrożenie. Dla nas jest to normalne dziecko, które bardzo kochamy i które potrafi nam tę miłość odwzajemnić dwójnasób. Jak nasza córka Kasia pyta, dlaczego my mamy takiego Krzysia, dlaczego on nie jest zdrowy, to odpowiadamy jej to, czego sami jesteśmy pewni, że Pan Bóg zsyła takie dzieci rodzicom, co do których wie, że dadzą sobie radę, które tym dzieckiem się zaopiekują i je pokochają. Gdy już wiedzieliśmy, że Krzyś urodzi się z zespołem Downa, to od 3 różnych nieznających się osób dostaliśmy ten sam numer telefonu do rodziców dziewczynki, którzy są w Iskierkach. Byłam w szoku. To nie mógł być przypadek. Zaprosiliśmy ich do nas. Było lato. Zuzia nie miała jeszcze wtedy 2 lat. Byliśmy w ciąży z Krzyśkiem. Wtedy poczuliśmy się jak normalni rodzice mający mieć dziecko. Od nich też dowiedzieliśmy się o Iskierkach, gdzie poszliśmy jeszcze z brzuszkiem. Chcesz zejść? Przechwyciła mnie jedna z mam i powiedziała, jakbyś czegoś potrzebowała, chciała coś wiedzieć, pogadać, to dzwoń. Do dziś mam z nią kontakt i to wtedy było dla mnie bardzo ważne, że ktoś chce mi przekazać jakieś informacje. Szczególnie te dotyczące papierkologii. Gdzie iść, co trzeba załatwić, na przykład orzeczenie o niepełnosprawności. Od lekarza się przecież tego nie dowiemy. Nad wszystkim, czego uczy się Krzysiu, bardzo dużo pracujemy. Dużo do niego mówimy, tłumaczymy świat. Jak chodzimy na spacer, to dotykamy wszystkie krzaczory, kłujące liście, niekłujące rzeczy, wszystkie faktury. Tu makaron mu rozsypujemy, czy kaszę, albo damy budyń, czy kisiel, żeby się wymazał. To wszystko stymuluje jego rozwój. Choć na początku wydawało mi się, że jak mu zaprogramuję 20 godzin rehabilitacji, to go uleczą. Ale tak nie jest. Przecież z każdej komórki nie wywalę mu tego dodatkowego chromosomu. A on jest tak samo jak sportowiec, który może się przećwiczyć, może się przestymulować, więc takich rzeczy też się uczymy. Rehabilitacja nie jest niezbędna, ale taka, która mu pomaga i sprawia też przyjemność. Na razie nie spotykamy się z nietolerancją. Nigdy nikt nas nie wyzwał, nie zwrócił uwagi, a tego baliśmy się najbardziej. Przeciwnie, spotykamy się z dużą sympatią. Krzyś jest rozpoznawany w naszym otoczeniu, wszyscy chętnie się z nim witają i dla nas jest to bardzo ujmujące i ważne. W szkole, do której chodzi moja córka, niektóre dzieci zaczęły wyzywać się od Downów. Jak ja byłam mała, też pamiętam takie sytuacje. Postanowiłyśmy z panią nauczycielką, że przyjdziemy z Krzysiem na tak zwaną pogadankę. To były dzieci z 5. czy 6. klasy podstawowej. Ja im opowiadałam o tym, co to jest zespół Downa, o dodatkowym chromosomie. Krzysiu był wesoły, biegał sobie, uśmiechał się do wszystkich. Tornistry im majtał. Mówiłam im o chorobach towarzyszących zespołowi Downa, które mogą, a nie muszą być. O rehabilitacji i o Iskierkach.
Ale najważniejsze, że poprosiłam, żeby już nigdy nie wyzywali się od Downów, bo niech popatrzą na mojego Krzysia, jakim jest słodziakiem. I co, wyzwiesz drugiego, że on wygląda tak jak to dziecko? Wy też nigdy nie wiecie, czy nie będziecie mieć takich dzieci lub wasze dzieci ich nie będą mieć. Nie jest ważne, jakie moje dziecko będzie miało IQ. Dla mnie ważne jest, żeby umiało się ubrać, samodzielnie egzystować, napić się, skorzystać z toalety, wyjść, wiedzieć, gdzie ma trafić z powrotem. Chciałabym, aby umiał żyć w takim samodzielnym domu z kimś, gdzie tylko czasami przychodzi ktoś, żeby skontrolować, czy wszystko gra. Nieważne, kim będzie. Może ogrodnikiem, może bez zawodu. Ważne, żeby umiał sobie dać w życiu radę.